Mamy instalację wodną do zbierania deszczówki, a zarazem instalację artystyczną, proszę Państwa. Przebudowywałem ten system i teraz on jest już naprawdę, jestem z niego już bardzo dumny. Jest po prostu centrum Pompidou, jak powiedziała koleżanka na warsztatach. Po kolei, jak działa system zbierania deszczówki? Najpierw deszcz spada na dach, nie? I zbiera ze sobą kurz i pył, który gromadzi się na dachu między opadami, nie? Bo czasem jest dosyć długi okres pomiędzy opadami i wtedy w mieście jest kurz miejski w ogóle niedobry, nie? Natomiast tutaj na wsi są pyłki, bo rośliny kwitną, trawy się pylą, drzewa i przez cały okres wegetacyjny są pyłki w powietrzu, czasem więcej, czasem mniej. I ten pyłek zalega na dachu. Gdyby woda bezpośrednio płynęła z dachu, zabierając ten pyłek i trafiała do zbiornika, i to się często dzieje w takich prostych systemach zbierania deszczówki, wtedy woda w tym zbiorniku gnije. Po prostu zakwita, gnije, różnie się na to mówi. Brzydko pachnie, jest brudna, zatyka sitko, jeżeli używacie do podlewania na przykład konewką, najprostszym sposobem, to potrafi zatykać regularnie to siteczko, także nie można korzystać bez frustracji z konewki. Więc aby tego uniknąć, mamy filtry specjalne. I to jest te 3 rury, tutaj w ogóle te rury, w sumie cała ta instalacja, to jest filtr pierwszego spłukiwania dachu. Tak na to mówimy. First flush filter po angielsku. Czyli woda, która spływa z dachu, trafia do rynny i później tutaj do rury. Tam jest w rynnie włożona siateczka, żeby grube liście, nie? Bo liście czasem żeby te grube rzeczy, które czasem z deszczu na dachu się znajdują, nie zatykały nam rur, nie? Więc tam jest siateczka, którą trzeba od czasu do czasu oczyścić. Woda z tym ta pierwsza woda z pyłkiem płynie i zaczyna nam wypełniać ten filtr. O to chodzi z tymi rurami, żeby tą pierwszą wodę, która jest brudna niejako, pyłkiem, zgromadzić i odciąć od zbiorników docelowych. Czyli pierwsza woda, dlatego pierwsze spłukiwanie. Pierwsza woda zaczyna nam wypełniać te rury. Są 3 po to, żeby zwielokrotnić objętość, bo jedna rura byłaby za mała na tą powierzchnię dachu. Czyli mam zwielokrotnioną do 3. Większa objętość jest, więcej tej wody brudnej się zmieści. Wypełnia, wypełnia, wypełnia. Tutaj jest jeszcze piłeczka, bo tu jest zawór. Nie? Unosi się piłeczka w środku, w rurze, unosi się piłeczka i zamyka zawór. Czyli woda dochodzi do tego poziomu. Okay. I wtedy płynie tutaj. I to już jest woda czystsza. Ona nie jest super czysta, ale jest czystsza, bo jest ta pierwsza woda, która jest zabrudzona w największym stopniu, jest zgromadzona tutaj w tych filtrach. Widzicie? Tą wodę trzeba wylać przed następnym deszczem. Capito? Nie? Bo gdyby były pełne te rury, to nie zadziałają. Ten filtr działa poprzez gromadzenie pierwszej wody, która spływa, czyli przed następnym deszczem trzeba to opróżnić. Zwykle robi się z tego fajna gnojówka, to mówiłem w poprzednim odcinku, bo jeżeli w wysokiej temperaturze jest lato, ta gęsta od pyłku woda szybko sobie tutaj sfermentuje, robi się dobra gnojówka do podlewania roślin. Czyli pierwszą wodę, pierwsze konewki, nie? Jak trzeba podlewać rośliny, macie w donicach jakieś rośliny, zazwyczaj są takie, które trzeba regularnie podlewać, to zlewamy wodę z tego filtra do konewki i podlewamy. Natomiast woda dalej, jakby dalszy bieg wody jest taki, kiedy się napełnią te filtry, woda płynie tutaj. I tu jest łapacz wody na rynnie. Ja go mam tutaj dla celów warsztatowych. To jest to samo bardzo proste urządzenie. Wygląda w ten sposób w środku. Czyli woda płynie, bo woda płynie po rynnie, po wewnętrznej stronie rynny. Ona się nie leje jakoś tam środkiem, tylko płynie, meandruje sobie, spływa po ściankach rynny, czyli wpada do tego kielicha tutaj. A ten kielich ma ujście tu. Nie? Czyli woda, która płynie, wpada tu, przez ten kielich i rurą płynie do zbiorników. Jeśli macie zagwozdkę, w jaki sposób ona tutaj dociera, to jest na zasadzie systemu naczyń połączonych. To jest jedno naczynie
od tego czegoś razem z tym to jest jedno naczynie, czyli woda podnosi się w systemie naczyń połączonych. Pamiętacie z lekcji fizyki? Poziomy się wyrównują we wszystkich naczyniach połączonych. Nieważne jakie mają kształty i objętości. Poziom będzie zawsze taki sam. Jak się wlewa, to podnosi się poziom wody w zbiornikach. W całym systemie, tam też, na tamtej rurze, nie? Aż dochodzi do pełna. Poziom napełniania jest ustalany tym. Jest tutaj. Czyli tu. I w momencie, kiedy woda dojdzie do tego poziomu, to zaczyna się wlewać do środka i płynie, to już jest nadmiar wody, który się nie zmieści tam. Wtedy płynie tą rurą, zawsze trzeba mieć to przemyślane. U mnie jest tak, że płynie to tą rurą tam do oczka wodnego. Do tego serduszka. Do serduszka. Tam jest wkopana rura. A co się dzieje tutaj? No tu jest ten zawór do spuszczania wody zimą, bo z tego trzeba zrzucać wodę, spuszczać z tego wodę. No i tam jest kran. Tam jest kran, który pozwala mi używać tej deszczówki, nie? Którą mam. Widzicie? Jest woda. Natomiast zimą, jeżeli go odkręcę i spuszczę wodę z tych zbiorników, to zostaje mi woda w tym odcinku, nie? Odtąd, poniżej już nie spada. Więc żeby zlać wodę z tej rury, która jest pod ziemią, jest tutaj zawór 20 cm pod ziemią. No, widzisz? I tutaj jest zawór do spuszczania wody w ogóle z całego systemu. Ale chodzi o to, żeby opróżnić na zimę to, co jest poniżej kranu użytkowego, nie? Jak otworzę, widzisz? Możesz to pokazać. Widzisz? A po prostu do gruntu. To już idzie do gruntu. To jest niewielka ilość wody, bo to spuszczam wodę tylko z tej rury, która jest odtąd, nie? Poniżej tego poziomu. Tam jest ile? Niecałe... Tam będzie z jakieś 6-7 litrów wody w tej rurze tylko. To jest naprawdę niewielka ilość i to już idzie do gruntu. To się napełnia równocześnie, wszystkie 4 naraz się napełniają. Widzisz, że są połączone tą rurą, jedną rurą. Wszystkie 4 są złączone. Poziom wody się rośnie równomiernie. To jest jedno wielkie naczynie połączone. Począwszy od łapacza wody na rynnie, który jest tam. Cała rura jest bardzo szczelna. To jest rura wodociągowa, ciśnieniowa nawet. Ona tutaj nie ma takiego dużego ciśnienia, więc chociaż 4000 litrów wody, uwierzcie, potrafi mieć dawać niezłe ciśnienie, nie? Na złączki, które są u spodu w ogóle całego systemu. Czyli dobrze mieć system szczelny bardzo, ciśnieniowy i wtedy jest to jedno naczynie. Jest jakieś 20 cm, to jest poziom wody, bo poziom wody się chowa za tą ramką. Widzisz tam? Widzisz? Jakbym to ruszył, to by, trudno to ruszyć. Widzę. Widzisz? Tam jest poziom wody i on we wszystkich zbiornikach jest taki sam. Tu widać w tym też, nie? No. We wszystkich zbiornikach jest taki sam. Rósł będzie równomiernie, aż do osiągnięcia poziomu, który ustaliłem łapaczem tam. I wtedy już nadmiar wody będzie się wlewał do oczka wodnego. Dobra, a Ben, teraz powiedz mi, kiedy mamy wodę tutaj i jest ogromny suszy w Polsce, jak będziesz wykorzystać tą wodę? Ja w moim przypadku raczej zbieram wodę po to, żeby uzupełniać wodę w oczku. Ale to są moje priorytety osobiste. Oczywiście, jeśli ktoś chce mieć wodę po to, żeby podlewać grządki, swoje ulubione kwiaty, ja uzupełniam wodę w oczku, bo tam są moje ulubione kwiaty, lilie, grzybień, ale są też moje ulubione żaby i chcę, żeby miały dobre warunki, więc nawet jak jest susza, to wtedy otwieram kran i zlewam wodę ze zbiorników do oczka wodnego. I te oczki są połączeni, że jeżeli jeden jest pełny, to jest taki zalew do tej drugiej, tak? To wszystko jest połączone. Tak, tamto pierwsze jest nieco wyżej i z niego, jeżeli jest nadmiar wody, to nadmiar wody z tamtego pierwszego, płytkiego, zlewa się do tego serduszka. Serduszko jest jakby w moim systemie jest docelowym zbiornikiem, bo to jest to miejsce, na którym mi najbardziej zależy i w czasie suszy skupiam się wyłącznie na utrzymaniu poziomu w tym jednym.
Tamte inne mogą wyschnąć, no bo nie mam nadmiaru. Gdybym miał więcej wody, to bym pewnie uzupełniał w pozostałych również, ale no jakby zdolności zbierania deszczówki też są ograniczone, bo trzeba mieć powierzchnię zbiorczą odpowiednią. Ta ilość dachów, jaką mam, szacuję w tym momencie na 10 tysięcy litrów i tyle mam zbiorników. Jeśli bym dostawił więcej, to nie będę miał więcej wody, nie? Bo woda jest po prostu tylko tyle, ile jestem w stanie złapać z dachu. Nie? Musiałbym mieć więcej dachów, więc to już zaczyna być instalacja dosłownie, taka artystyczna, no, tak to nazywam. Na ostatnich warsztatach mówię Francja elegancja, nie? Bo tak sobie lubię mówić. A dziewczyna Małgosia, która tu stała przy tym, mówi, no centrum Pompidou. Nie? No patrzcie, kto był w Paryżu i widział centrum Pompidou, to zaczyna rozumieć, o co chodzi. Nie? Tutaj nawiązujemy do sztuki w ogóle współczesnej. Instalacją wodną, która jest do zbierania deszczówki, po to, żeby żabom było dobrze.